Cześć, tu Elena i Waldek. Witamy Was ze słonecznych Dolomitów. Bardzo chcielibyśmy Wam pokazać ten film, tak jak go pokazuje każdy narciarz, bo każdy chce pokazać perfekcyjny wyjazd na nartę. Tak, błękit nieba, fantastyczne warunki, ale u nas no, nie było tak, więc nie będziemy ściemniać. Tak, bo życie prawdziwe jest takie, że jak zapłaciliście za hotel, zaplanowaliście sobie wyjazd kilkanaście tygodni wcześniej, to nie macie w sumie wyboru, nie wrócicie do Polski, nie? Tak, a też słabo jest się przyznać, wiecie co, słaby to był wyjazd. Wydaliśmy kupę kasy i tak naprawdę no słabo było, deszcz, zero widoków, więc wszyscy pokazują te najlepsze fragmenty. Nawet jeśli jeden dzień był pogody, to cały film właśnie jest z tego jednego dnia, że niby było tak fajnie. Ale my tak nie lubimy, my lubimy prawdziwe życie, tak, nie perfekcyjne. A prawdziwe życie jest takie, że we Włoszech, żeby było fajnie, musi ten śnieg trochę popadać i tak dalej. No zresztą jesteśmy w Dolinie Val Gardeny i tutaj wszyscy twierdzą, że na 365 dni w roku 300 to są dni słoneczne. My jesteśmy tu dzisiaj 6. dzień. I cały czas tylko wycieramy gogle. Tak. I tu na pewno jest fantastyczny punkt widokowy, kiedy świeci słońce, ale trasa pozostaje fantastyczną nawet kiedy nie świeci słońce, tylko są troszkę trudniejsze warunki. Zobaczcie jaka długa. No i co, trzeba zjeżdżać, no trzeba się cieszyć tym co jest. Korzystając z tego, że właśnie wyszło słońce, chciałem Wam pokazać Seczedę. To niezwykły szczyt, w zasadzie można powiedzieć chyba pół szczytu, bo druga połowa jakby się zapadła. No oczywiście teraz trochę sobie żartuję, bo nic nie widać, ale byliśmy tu przedwczoraj i było przez chwilę słonecznie i to właśnie jest teraz to ujęcie, żebyście widzieli jak wygląda ten szczyt w pełnej krasie. Będziemy Wam pokazywać w tym filmie materiał, który nagraliśmy przez te 6 dni, po to, żeby też mieć taką świadomość, że no, śnieg w Dolomitach nie jest przywożony żadnymi ciężarówkami z zewnątrz. On musi po prostu tu spaść. I jak spada przy takich opadach, jakie my mieliśmy przez 2, 3, 4 dni, po prostu nie ma jazdy, no nie ma widoczności, śnieg pada również po zakończeniu pracy ratraków, więc już nie wiem, 9, 10 jeździmy w śniegu po kostki, no i tak to tu wygląda. No ale największym problemem jest widoczność, że jedziesz i nie widzisz trasy, absolutnie nie widać trasy. Tak, jak włączymy film, dowolny film na YouTubie z Dolomitów, z Doliny Val Gardena, no to widać te wierzchołki, te szpice skalne, no my nie widzimy nic, po prostu oprócz białych plam. Taki to wyjazd. Ale w tym samym miejscu na Seczedzie też byliśmy w tym dniu, kiedy świeciło słońce, więc też mamy coś do pokazania. No i oczywiście można odnieść wrażenie, że te 6 dni to czas zmarnowany, no bo przecież nie tylko urlop, ale musieliśmy znaleźć hotel, musieliśmy się spakować, dojechać. Przecież 2 dni jazdy tak, jakby nie było. Tak, spaliśmy znowu w Salzburgu. O dziwo, pogoda w czasie jazdy była fantastyczna, a potem już coraz słabiej. Bardzo ważną informacją jest to, że zdecydowaliśmy się zamieszkać w przecudownym Ortisei. Tak, tak, to naprawdę bardzo fajna miejscowość, gdzie nawet przy takiej pogodzie, nawet jeśli nie będzie się chciało wychodzić na stok, to naprawdę jest coś do zwiedzania, można sobie pospacerować, poobserwować miasteczko. Wspaniałe naprawdę, restauracje, tak, sklepy. Fajne miejsce. Jesteśmy na głównym placu w Ortisei. Skąd odjeżdżają autobusy do Serwy i do Santa Cristina. I fajnie jest to, że od naszego hotelu dostaliśmy taki bilet na termin, jakby na czas naszego pobytu i możemy jeździć sobie dowolnie, nawet do Bolzany możemy pojechać. Tuż przy gondoli na Alpe di Susi jest fantastyczny taras widokowy, z którego widać Ortisei. Tutaj też widać takie przejście, taką kładkę dla narciarzy właśnie od tej dolnej stacji do centrum miasta. Jak Ci się podoba wieczorne Ortisei? Fantastycznie!
Ja jestem pod takim wrażeniem, że zapiera dech. No naprawdę, jak to fajnie to żyje. Wszystko, jak tu jest jasno, przyjemnie. Dużo ludzi w butach narciarskich, dzieci się bawią, śnieg dzisiaj spadł. Fantastycznie. Niesamowite jest to, że jest tutaj tyle ulic, ale w ogóle nie ma ruchu samochodowego. Jesteśmy znowu na głównym placu w Ortisei. Tym razem wieczorem przy światłach różnych witryn, ozdób. A tutaj widać kolejkę na Alpe di Siusi. No hotel, świetny hotel. Perełka. Nawet nie wiem, czy z wami tym się dzielić. Szczerze powiem, nawet nie wiem. Tak. Bo chcemy zostawić to tylko dla siebie. Zajechaliśmy. Tu mamy narciarkę. Super, że tu jest tak blisko do wyjścia. Będziemy mogli zakładać narty i wychodzić prosto na stok. Są suszarki na buty. Zaraz je wyłożymy i będziemy gotowi do jazdy jutro. Mieliśmy świetny pokój. Mamy. Jeszcze całą noc dzisiaj będziemy. ostatnia noc. A pokój mamy fantastyczny. Chodźcie. To jest przedpokój. Tu możemy się rozebrać. Gdzie śpimy? Śpimy w tym pokoju. Ale Zobaczcie. super. Zobaczcie, jaki pokój. Mamy okna na dwie strony. Na Śnieg. fantastyczny deptak. Zobaczcie. Wyobraź sobie, jak będziemy tu się budzić, nie? A tu mamy lodówkę. Super. A, tu jest szafa, rozumiem. Tak. Chodź, pokaż mi łazienkę, bo jestem ciekawy, jaka jest łazienka. Idealna jak to we Włoszech. Hotel jest fantastyczny, naprawdę super i na dole jest mega fantastyczna. No dobrze, to idźmy tam. Perfekcyjna piekarnia. Idźmy tam. Jakie zajki. Moje wewnętrzne dziecko się cieszy. Chodzimy do środka. Kupisz mi coś? Tak. Ale tu zapach. Taki alpejski poczęstunek. Tak. Świetna lokalizacja. Hotel położony jest w samym centrum Ortisei. Może to wydać się śmieszne, ale lokalizacja właśnie hotelu bardzo umila nam śniadania. Siedząc przy stoliku obserwujemy gondolę na Alpe di Siusi. I przybieramy nóżkami. Tak, Patrzymy na to, jaka jest pogoda. No Dokładnie i w tak. ogóle czujemy ten klimat. Ponieważ śniadania w hotelu są bardzo, bardzo włoskie. Dużo słodkich wypieków, przepyszne, chrupiące, świeże pieczywo i duży sery, wybór. wędliny, super Tak. wszystko. A, no właśnie, i soki. Codziennie rano robiliśmy sobie soki wyciskane ze świeżych owoców. Ale na śniadaniu zabrakło nam warzyw, świeżych warzyw. Tak. Odkryciem był dla mnie miód, bo ten miód tutaj w ogóle nietypowo podany, ale jak smakuje, naprawdę nieziemsko. I jeszcze zaletą lokalizacji w centrum Ortisei jest to, że mamy bardzo blisko, no nie wiem, kilkaset metrów do dolnej stacji gondoli, która łączy Ortisei z naszym ulubionym, chyba już tak mogę powiedzieć, ośrodkiem Alpe di Siusi. Trasy w Alpe di Siusi są tak przyjemne, są bardzo szerokie, nie ma przepaści po bokach, których bardzo się boję i są bardzo dobrze oznaczone. Według mnie jest to naprawdę idealne miejsce i dla bardzo początkujących, i dla tych bardziej zaawansowanych. I nawet dla rodzin z dziećmi, tak bym I powiedział. nawet dla freeride'owców. Tak, dokładnie. Także to bardzo, bardzo fajny ośrodek. I bardzo się cieszymy, że jesteśmy właśnie w takim ośrodku, gdzie nawet przy słabej pogodzie w sumie można jeździć. Tak, dokładnie.
Ważna informacja jest też taka, że z powrotem z górnej stacji gondoli do Ortisei można zjechać słynną czerwoną trasą Pilat o długości ponad 4,5 km. Akurat ja teraz zjeżdżam do Ortisei. Waldek już drugi raz jedzie jedną z tych Legendary 8 tras. Dla mnie ona jest za wąska, za stroma, zbyt skomplikowana, ale Waldek jest odważny. Wiem, Waldku, gdybyś nie zjechał, żałowałbyś. Tam gdzieś, nie wiem czy widać, ale gdzieś tam jedzie Waldek. Jak widać, z tyłu jest absolutne mleko i niestety trafiliśmy w takim okresie tutaj jesteśmy, że cały czas mleko, cały czas zachmurzenie i wczoraj delikatnie słoneczko się pojawiło i pokazało nam, jak piękna jest okolica. Po drugiej stronie miasta, mniej więcej w tej samej odległości od hotelu, znajduje się wejście na schody ruchome prowadzące do dolnej stacji gondoli na Secedę. I to jest naprawdę genialne rozwiązanie. Tak, pokażemy je Wam, jak będziemy wracać właśnie z Secedy. Na Secedę można dostać się na dwa sposoby. Albo kolejką szynową, no coś takiego, coś w rodzaju jak w Polsce na Gubałówkę i potem trasą czerwoną prawie 4 km do stacji pośredniej na Secedę, albo od razu z dołu dwoma gondolami. Najpierw pierwszą gondolą taką tradycyjną jeżdżącą tam co parę sekund, a potem taką gondolą jak no, na Kasprowy na przykład, gdzie było bardzo dużo ludzi, ale prędkość tej gondoli ponad 40 km na godzinę. To było niesamowite. Na Secedy wjeżdżaliśmy w totalnej mgle. Jesteśmy w gondoli na Secedę. Widoki marzenne. W gondoli jest lepszy widok na innych ludzi niż na zewnątrz. Tak wyglądała nasza podróż w mleku. Tam gdzieś na dole jest Ortisei. Szkoda, bo widoki z Secedy naprawdę są super. Teraz trochę o samym zjeżdżaniu z Secedy. Tutaj na dół, z powrotem do Ortisei można zjechać La Longią. To jest jedna z najpopularniejszych tras w Dolomitach o długości 10,5 km. No i trasy do Santa Cristiny są znakomite. Ta Gardenissima bardzo mi się spodobała. No i z kompanii we mgle ruszamy 8 do Santa Cristiny lub 2 La Longią do Ortisei. Mamy tutaj dwie fantastyczne czerwone trasy, które są zaliczane do tych legendarnych tras w Dolinie Val Gardena. Jesteśmy na dolnej stacji gondoli w Santa Cristinie. Tutaj można dojechać z centrum Santa Cristiny takim metrem lokalnym. Jak widzicie, właśnie ludzie tutaj wysypują się z tej stacji i zmierzają do gondoli. Gondolą będą jechali na Cool Riser. Mam dosyć. Bardzo trudno zjeżdża się, to są muldy, śnieg jest mokry, kolana po prostu nawet mi już odpadają. Naprawdę trudno jeździć, ale się jeździ. Trasa jest przyjemna, jakby nie było, tylko że warunki są słabe. A teraz kilka słów o położeniu samego Ortisei w Dolinie Val Gardena. Bardzo łatwo można się stąd dostać do Santa Cristiny i Selwy. A dalej do Selaronde. Dokładnie, którą widać w ogóle z Ortisei. Widać było ją też z naszego hotelu. Dzisiaj, czwartego dnia, pogoda jest po prostu obłędna. Też nie ma krystalicznie czystego nieba, no ale już bez przesady. Ale już widać, że jest niebo. Tak, zobaczcie jaka tu trasa jest pod nami. Ale szeroka. Wjeżdżamy teraz na Secedę. Ciekawi jesteśmy widoku po tamtej stronie, ponieważ właśnie Seceda jest takim urwiskiem i z drugiej strony może być fajny widok. Jeśli oczywiście
dojedziemy tam w słońcu, bo już widzę, że na górze znowu pojawia się mgła. Na górze czeka na nas chmura. Tak. Ale słońce, trudno się z powrotem przyzwyczaić do słońca po 2 dniach cienia, mgły. Jesteśmy w najwyższym punkcie Seczedy. No, cóż, robię wrażenie. tak. Zobaczcie sami, no to będziemy wam to teraz właśnie wszystko pokazywać. Warto tu przyjechać, ale to miejsce ma 2 odsłony. Jedna, kiedy nic nie widać, i druga, kiedy widać. I to są 2 różne przeżycia. A zobaczcie w oddali, jak wspaniale widać Selarondę. Nie wiem, po co ja na to się zdecydowałam, ale zaraz będę zjeżdżać lalonżą. Mam nadzieję, że dożyję do końca trasy. La Longia należy do jednej z 8 legendarnych tras w tym regionie. Ma długość 10,5 tysiąca metrów. Zjeżdża się nią z Seczedy do Ortizei. Ellen, słońce wyszło! Bardzo dobrze, przynajmniej będzie coś widać. Tak, ale zobacz, jakie piękne włoskie słoneczko. Naprawdę super. No dobra, jedziemy La Longią dalej. Powiedz, że nie widać stoku. Nie, no trochę widać. Może my mamy coś ze wzrokiem. No. Dobra, zjeżdżamy. Nie tylko przeżyłam tą trasę, ale uważam, że to najlepsza trasa, którą jechałam w życiu. Jestem wykończony. Słuchajcie, zjechaliśmy La Longią. Zjechaliśmy i zasłużyliśmy na pierwszy aperol we Włoszech w tym roku. Tak, ale już jesteśmy po zakończeniu zjazdu, więc możemy pić alkohol. Jesteśmy na dolnej stacji. Seczedy. Zjechaliśmy La Longią i zobaczcie, tak właśnie wygląda włoskie centrum narciarskie. Podjeżdżają tutaj samochody z poszczególnych busy hoteli. raczej, Tak, busy. Zabierają z każdego hotelu, z mieszkańców tych właśnie hoteli. No jest po prostu ruch. Nikomu kompletnie nie przeszkadza, że pogoda, no jak widzicie, nie rozpieszcza. Na nas już czas i fajną sprawą jest to, że do centrum Ortizei Będziemy stali. można sobie tu spokojnie stanąć i po prostu sobie jechać. To są ci młodsi. Zjechaliśmy z ruchomymi schodami do samego centrum Ortizei. Idziemy teraz do hotelu. Chcieliśmy wam powiedzieć bardzo ważną rzecz odnośnie poruszania się tutaj w Ortizei. Do wyciągów wszędzie chodziliśmy pieszo. No w butach narciarskich może nie jest zbyt wygodnie. Powiem wam, że w sumie mi nie przeszkadzało, że jestem w butach narciarskich. Czułam się bardzo komfortowo, myślałam, że będzie gorzej. Wszędzie było tak blisko, że ani razu nie skorzystaliśmy z samochodu, ani też ze skibusa. A nawet gdybyśmy chcieli pojechać do Santa Cristina albo Selwy, można to zrobić przez Seczedę na nartach. Tak, dokładnie. Dzisiaj mamy słońce i musimy się uczyć, to znaczy ja muszę się uczyć jeździć Ja też. na sztruksie. No tak, bo z tych 6 dni 3 dni mniej więcej, no po 2, 3, 4 godziny w miarę było słonecznie. Tak w miarę, że mieliśmy okazję
szczęście. zobaczyć czego nie widać. O. Tak, i specjalnie jednego dnia, kiedy było słonecznie od rana, to wróciliśmy na tą stronę, gdzie byliśmy, kiedy była mgła. Żeby Tak. tylko po to, żeby zobaczyć i pojechać na takie fajne ski safari. Tak. Tutaj widać te chmury, które właśnie dopiero w nocy odeszły, no, ale to też nie jest jeszcze taka idealna pogoda. Ale w porównaniu z tym, co było przedwczoraj i jeszcze przedwczoraj, to dzisiaj jest naprawdę fantastycznie. Dopiero dzisiaj widzimy, jak tutaj jest pięknie. Kolejny piękny dzień w Dolomitach. Pada deszcz, jest zamglone wszystko. Nie wiem, jak będziemy jeździć. I my z nartami na asfalcie. Tak. I tak to się właśnie jeździ w Dolomitach. Nic nie widać. Siąpi deszcz. Hej! Hej. Zmokłaś? Tak. Nic nie widzę, bo mam mokre gogle. La Longia w pełnej krasie. Fantastyczna trasa. Nie wiem, czy coś tu widać, ale to jest mulda na muldzie. Tak, trasa jest trudna, więc często sobie tutaj ludzie robią odpoczynki. No ale najważniejsze, że jest przyjemnie i odpoczywamy, jak to na urlopie. Zjeździliśmy podczas tego wyjazdu grubo ponad 200 km na nartach. Ostatniego odcinka La Longii nie zaliczyliśmy. To znaczy zaliczyliśmy jeden raz. Jeden raz, tak, ale 4. bo tego już się nie da przejechać po prostu. Jak widać, nie jesteśmy jedynymi, którzy rezygnują z ostatniego fragmentu. Muldy są takie, słuchajcie, że no po prostu się nie da. Nie da się jechać. Idziemy do gondoli i zjeżdżamy gondolą na dół do Ortisei. Jeszcze krótki shopping i jutro wracamy do Warszawy. Do zobaczenia.